Dożyliśmy czasów, w których o nowy samochód jest trudniej niż o nową żonę. Jak pójdziecie do salonu Audi, to nawet nie są w stanie podać Wam przybliżonego terminu odbioru nowego auta. Podobnie jest w Mercedesie, a w BMW obiecają Wam, że to będzie na Boże Narodzenie, tylko nie wspomną o tym, którego roku. Ale jest jedna marka, słuchajcie, w której auta są dzisiaj dostępne od ręki. I to tak bardzo od ręki, że idziecie w poniedziałek, zamawiacie, a we wtorek odbieracie i jeździcie nowym samochodem. O takim samochodem. But first, Urus! Pies i kot, kot i pies. Jaguar F-Pace, w tym wypadku P250 w wersji Air Dynamic SE. Cokolwiek to znaczy. F-Pace to konkurent takich samochodów jak BMW X3, Audi Q5 albo Mercedes GLC. Ale to, co go od nich odróżnia, to przede wszystkim wygląd. Bo ta niemiecka trójca jest już trochę jak sklepy Żabki. Wszędzie ich pełno. W ogóle przestały zwracać na siebie uwagę i wtopiły się w otoczenie. A tutaj macie taki trochę sklep z drogimi zegarkami. Przechodzicie obok i... Nie? Trochę tak. A to wszystko przez to, że naprawdę jest oryginalny, rzuca się w oczy. Taki trochę Sean Connery, tylko taki wiecie, niby elegancki, niby przystojniak, ale wiecie też, że jak patrzycie, że lubi pociągnąć za włosy. Tutaj mamy jeszcze taką wersję, która nazywa się Air Dynamic i ta wersja oznacza, że mamy troszkę takich sportowych akcentów, inny grill niż w wersji podstawowej, trochę więcej jakichś tam sportowych elementów, smaczków. To, że to mamy czarne, to mamy czarne, to mamy czarne i tutaj obramowanie grilla jest czarne, to jest pakiet Black Magic. Czarny, po prostu czarny. I ten pakiet czarny kosztuje dodatkowo 2400 zł. Normalnie niektóre z tych elementów są chromowane, a nie czarne, a tu są czarne, a nie chromowane. Reflektorki światła dzienne Wam zapalę, żebyście zobaczyli, jak wyglądają, ponieważ to jest specjalnie zrobione, zobaczcie, w takie dwie literki J. J, 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 żeby ładnie wyglądało. Bo na pewno nie J od Jaguara. Tutaj mamy LEDy, oczywiście jest nawet podkreślone, że to Jaguar LED Technology. I zobaczcie, jakie są takie fajne, ja lubię takie akcenciki. Tu na kierunkowskazie jest ten mały kocur, taki skaczący. Felgi w naszym przypadku to 19 cali, ale zobaczcie, no nie wyglądają na jakieś specjalnie duże, ale możecie mieć 20-calowe, 21-calowe i uwaga, 22-calowe, które kosztują równe 22 000 złotych. Są czarne i są obłędne, ale 22 koła za felgi, matko kochana. Jeżeli chodzi o gabaryty, to porównać go możemy sobie śmiało do BMW X3 na przykład. I tak, od X3 jest 4 cm dłuższy, ma rozstaw osi identyczny jak X3, jest o 2 cm niższy niż X3, ale na szerokość jest, uwaga, F-Pace, aż o 8 cm szerszy niż BMW. I mimo tych większych rozmiarów niż X3 waży dokładnie tyle samo, co ono. I to taka wersja 2-litrowa. A dlaczego? A dlatego, że całą konstrukcję nadwozia i wiele elementów w 80% wykonano z aluminium z odzysku. Magnesik. Do dachu się nie trzyma. Do tego się nie trzyma. Do drzwi się trzyma, bo są stalowe. Ale na przykład zobaczcie, tu do tego, czyli do słupka, już się nie trzyma. Błotniki też są aluminiowe. Maska jest aluminiowa. No zderzaki to wiadomo, a tylna klapa, tylny błotnik, aluminium. Klapa zrobiona w ogóle z tworzywa sztucznego, to nawet nie jest już aluminium. I wszystko po to, żeby samochód dobrze wyważyć. To jest po pierwsze, a po drugie, żeby ograniczyć jego masę. I jeszcze tu, proszę, zobaczcie, to nawet jest w ogóle plastikiem obite tutaj. A próg też jest aluminiowy, więc tego aluminium w całym aucie faktycznie jest 80%, a wszystko to po to, żeby lepiej wyważyć samochód, no a przede wszystkim zaoszczędzić na masie. Niemniej wcale nie oznacza to, że jest lekki, bo i tak waży prawie 1900 kg. Gabażnik. Według Jaguara jest to 568 litrów. Bardzo foremne, bardzo ładnie wykonane, z wieszaczkami, z gniazdem 12-woltowym zapalniczki, z lampeczkami po obu stronach. Tutaj też haczyki, są jakieś siateczki boczne, ale coś Wam pokażę. To jest najlepsze. Uwaga. To jest jeszcze nie koniec, bo jak to wyjmiecie, to tu chyba jest dodatkowe 300 litrów bagażnika. A co najlepsze, to w specyfikacji jest napisane, że możecie tutaj mieć pełnowymiarowe koło zapasowe i to takie nawet 22-calowe. W konfiguratorze to znajdziecie. Dużo styropianu, ale pomimo tego, że tutaj macie mnóstwo miejsca na różne graty, to tutaj naprawdę ta przestrzeń jest całkiem duża. Podejrzewam, że te 568 litrów wymierzono z tym wszystkim tutaj. Niemniej zobaczcie, jak sam bagażnik też jest praktyczny i ustawny.
Ale to chyba trzeba będzie jednak zdjąć. Porządna półka, sztywna, a nie jakaś z dykty. Te mocowania tutaj mogłyby być trochę przyjemniejsze i lepsze. Raz, dwa. I zobaczcie, że teraz tak, te walizki są dokładnie na równi. Ta półka jeszcze od bidy by może tutaj weszła, jakby walizki były dosłownie 2-3 cm niższe. Tu wchodzi trzecia taka, bez najmniejszego problemu. Zamknie się. O! Zatrąbił. Adam się nie zamknie. Chyba że się nie zamknie. Można? Można. Kanapa. Jak dopłacicie, możecie mieć taką dzieloną w proporcjach 40, 20, 40 i oprócz tego, proszę bardzo, taki dzyngielek, który ciach składa jedną część, ciach składa drugą część i macie płaską podłogę. Hop! Uj! O! Proszę bardzo. Więc jak się z psem wybierzecie na wycieczkę, o, to możecie razem z psiurą sobie podróżować. Siadaj tu. No siadaj, mówię. Przestań mnie lizać. Dobry pies. Jaguar podaje nawet pojemność bagażnika do dachu, jak go sobie wypełnicie i to jest wtedy ponad 700 litrów. Nawet tutaj są, widzę, o, zobaczcie, mocowania, jakbyście chcieli założyć sobie siatkę, przegrodę taką oddzielającą przestrzeń pasażerską od tej części bagażowej. To, co mi się podoba, akurat w tym egzemplarzu, bo są takie, w których można mieć fejkowe wydechy, ale w tym ich nie ma i tutaj nie starano się zrobić żadnych jakichś tam wstaweczek aluminiowych, że coś udającego wydech, tylko rura jest odprowadzona. Jedna tutaj, hurus, a druga tutaj w dół, niczego nie widać. To jest fajnie zabudowane, ładnie się postarali, żeby nie widać tam było bebechów, to jest taka plastikowa wstawka. W życiu nie spodziewałbym się, że Brytyjczycy tak zaczną myśleć, że taka puła solidna ma swoje miejsce tu, w tym miejscu. Ciach. To teraz czas na wasze pytania. Pierwsze, czy da się dach przykryć kocem? Proszę. O Jezu. Za długi ma dach. Nie da się. Pytanie numer 2. Ile ma na haku? Masa przyczepy takiej hamowanej maksymalnie to 2 tony 400 kg, więc naprawdę solidnie. Trzecie pytanie, czy brzmi jak kocur? Już sprawdzamy. Coś się chyba zepsuło? Teraz tryb dynamiczny. Teraz tryb komfortowy. A teraz tryb eko. Przestał strzelać. Słuchajcie, nie mamy tu do czynienia z wersją SVR, którą Jaguar nadal ma w ofercie i tam jest 5 litrów i 550 koni, tylko mamy tutaj do czynienia z silnikiem o pojemności 2 litrów, 4 cylindry ustawione w rzędzie i generują w tym przypadku 250 koni mechanicznych. A jeżeli chodzi o newtonometry, to jest ich 365, całkiem przyzwoite liczby, jeżeli chodzi o SUV-a tej klasy. Zaczynamy od tylnej kaniapy i to wygląda tak. Miejsce na nogi jest. Tam mogę sobie stopy wsunąć, więc tego miejsca tutaj jest w porządku. Nie mam na co narzekać. Wysokie jest siedzisko, to jest fajne. Zobaczcie, jeszcze mam niepodniesiony zagłówek, a już opieram się tutaj barkami, więc to jest fajne, że mam naprawdę wysokie to siedzisko. Teraz jest w ogóle super. Nad głową, o tak, dotykam lekko sufitu. Dobrze, że nie ma tutaj szklanego dachu, natomiast tego miejsca jak na SUV-a tego segmentu jest wystarczająco, tak bym powiedział. Nie jest to jakaś wielka rozpusta, ale też absolutnie nie jest ciasno. Jest podłokietnik, są 2 cup holdery, są 2 gniazda, ale już USB-C. Jest gniazdo zapalniczki, natomiast akurat tu w tym miejscu brzydko to wpasowano, zobaczcie, bo tak wystaje. To powinno być ładnie wtopione, wygląda to tak jakby po prostu przy okazji faceliftingu, bo to auto go przeszło rok czy półtora temu, tak jakby przy okazji faceliftingu po prostu wsadzono tutaj całą płytkę, zamiast to ładnie wykończyć. Tutaj nie mamy 4-strefowej klimatyzacji, można ją sobie domówić, wtedy tutaj macie odrębne... Tego nie widać? Widać czy nie widać? Skóra, którą tutaj mamy, jest skórą podstawową i ona już jest w tej wersji Air Dynamic SF w standardzie, ale jeżeli chcecie, to możecie mieć taką skórę Windsor z krów, które piją herbatkę o 17 i są w pałacu Buckingham pasione w ogrodzie i wówczas ta skóra jest taka mięciutka i jeszcze ma takie rąby i przeszycia. To, zobaczcie, jest skóreczka ze pięknym przeszyciem. To jest skórzane i długie. Tak naprawdę plastik zaczyna się
Nie, nawet nie. Zobaczcie, to jest nawet miękkie i to jest plastik jakby obszyty skórą albo jakimś przyjemnym w dotyku materiałem i dopiero... Nie, nawet tu nie. Zobaczcie, nawet to nie jest plastik, tylko to się lekko ugina. Albo ja... Kurde. Ciekawe, jak to wygląda na przednich drzwiach. To wszystko sprawia wrażenie, tak jakby to był plastik, na który naciągnięto skórę i jeszcze pod spodem jakaś znalazła się miękka warstwa, bo to jest po prostu miękkie w dotyku. Tam w środku dopiero słyszycie, że jest plastik. Ale to wszystko wow, wow, wow. Mamy sprzęt Meridiana tutaj. Są dwa Meridiany. Ten to jest taka średnia wersja. Ona kosztuje dodatkowo 3000 zł z kawałkiem. Natomiast ma już 12 głośników plus subwoofer i wzmacniacz 400 W. Ale możecie mieć taką, gdzie jest napisane Meridian Surround i ona wtedy kosztuje 10 000 zł. Tych głośników jest wówczas 16, a wzmacniacz ma 650 W. Jeszcze na jedną rzecz zwróćcie uwagę, jeżeli o wykonanie chodzi. Tutaj w każdym aucie jest albo plastik, albo guma, a to jest taki welurek przyjemny. Nie wiem, jak on będzie się zachowywał po dłuższym użytkowaniu, bo auto ma rok na przykład i tu delikatnie zaczął się już łuszczyć, ale jest za to bardzo, bardzo, bardzo przyjemny, fajny. Albo zobaczcie, jak drzwi są zrobione. Patrzcie, tu jest guma, tu jest od dołu guma, zachodzi to na próg, to jest obite plastikiem i to wszystko dzięki temu macie czyściutkie. Jak wsiadacie, to nie ma możliwości się ubrudzić. I tu też jest guma, żeby od spodu nic nie leciało. Więc ma to dwie zalety. Pierwszą taką, że szumy powietrza ogranicza na drzwiach, a drugą taką, że to się nie brudzi. Podobnie jeżeli chodzi o jakość, to wygląda tutaj ta deska rozdzielcza. Zobaczcie, dopiero tam jest plastik, a to wszystko jest tutaj skórzane. To jest skórzane. Nawet obicie schowka jest mięciutkie, co oznacza, że jest zrobione, tak, naprawdę, jest obite po prostu naciągnięta skóra. Tu jest mięciutki welurek, przyjemny. To jest tutaj skórzane. Podłokietnik, no to wiadomo. Bardzo ładna kierownica, fajna, niewielka, świetnie leży w dłoniach. To możecie mieć w innym kolorze, jeżeli wybierzecie sobie dwukolorową, to możecie to na przykład mieć chyba białe, a to czarne, albo odwrotnie. To wszystko jest porządne. Zobaczcie, tutaj kurna nic nie lata, nic nie trzeszczy, możecie w to walić, stukać i to nie ma prawa drgnąć. I znowu tutaj mamy też taką stal z takim ładnym, typowym wzorkiem zamiast drewienka. Zdecydowanie ta wersja Air Dynamic, o tutaj macie tę R-kę, jest taka sportowa. Jak chcecie bardziej elegancką, to możecie sobie wziąć na przykład HSA i wtedy wygląda to wnętrze bardziej jak w Bentleyu. To, czym chwali się Jaguar, to, że to wnętrze przy okazji faceliftingu w zasadzie całkowicie zmieniono. O ile zazwyczaj są jakieś tam drobne zmiany, to tutaj wstawiono na przykład nowy ekran, który ma prawie 12 cali i jest bardzo fajny, bo jest taki bardziej kwadratowy niż horyzontalnie ustawiony. Apple CarPlay działa już bezprzewodowo, jest bardzo czytelny. Podoba mi się to, że jest zachowany w takich stonowanych kolorach, a nie tak jak na przykład w Mercedesie, że to jest feeria barw, tylko wszystko ładnie tutaj na nim widzicie. Mógłby ciut szybciej działać, ponieważ klikacie na przykład, no teraz już ładnie nam wszystko pokazuje, ale na przykład wejdziemy w tryby i takie jest delikatne, ale dosłownie półsekundowe opóźnienie, natomiast bardzo ładnie reaguje na sam dotyk. Fajne jest to, że zobaczcie, tutaj mam ikony, które są przyporządkowane tylko do Apple CarPlaya. Na przykład naciskam ikonę i od razu mam mapę. Naciskam telefon i mam kontakty. Mam kontakty, nie? A tutaj jak sobie kliknę, to jestem w tym menu głównym Jaguara. Tu mam akurat ładowarkę indukcyjną, kładę sobie, trochę widzę ten telefon, wolałbym, żeby ona była nachylona w moim kierunku, żebym widział więcej, co tam się na nim dzieje. Oczywiście jak trzeba, to mogę sobie podłączyć do gniazda USB. Tu jest klasyczne jedno gniazdo USB, jedno USB-C oraz gniazdo 12V zapalniczki. Sam schoweczek tu jest malutki. Zobaczcie, to dosłownie ma taką szerokość i taką, tak, tyle. Nie? Dwa cup holdery klasyczne, wyłożone gumą, tu jakiś tam schowek i jeszcze jedno gniazdo zapalniczki. 4 gniazda zapalniczki w XXI wieku. Jedno tu, jedno tutaj, jedno z tyłu w tym miejscu i jedno w bagażniku. Jarać lubią, dużo fajek, jak to Brytyjczycy. Fajka, panel klimatyzacji. Jest nowy z takimi dotykowymi przyciskami, ale wygląda, zobaczcie, jak szklany panel. Wszystko gaśnie, a jak zapalacie, to nie są takie fizyczne przyciski, tylko takie haptyczne, tak to się chyba nazywa. Podobne jak na przykład w Porsche. Oni stosują na centralnej konsoli, tu są takie do klimy. Tylko tutaj trzeba je zdecydowanie mocniej wcisnąć. Zobaczcie, muszę uruchomić samochód, żeby to działało. Na przykład, włączam sync
Jak tylko tak dotknę, to nic się nie zmienia. Trzeba naprawdę użyć trochę większej siły, żeby to pstryknąć. Za to na przykład sterowanie klimatyzacją, bajka. Nie musi, okazuje się, być na ekranie, może być nowoczesne nadal, bardzo praktyczne i ślicznie wyglądać. Zobaczcie, wciskam i mogę sobie sterować ogrzewaniem fotela. To samo oczywiście tutaj u pasażera. Fajnie, że nie ma tutaj znowu tego piano nigdzie, bo to jest szklane, to nie jest piano, więc się nie będzie rysowało, a tutaj nie ma piano, tylko jest taka stalowa wstawka. Plastik jest generalnie, słuchajcie, o, tylko tutaj, to jest plastik. Tutaj macie jeszcze półeczkę, o. Uwaga, nie za dużą, ale o, widać łapkę? Widać łapkę. Odpowiadam na Wasze pytanie w tym momencie. Fotel to jest też istotna rzecz, ponieważ fotel, zobaczcie, tutaj mam wysoko, tak jak tylna kanapa. Zagłówek wygodny, regulowany tutaj takim przyciskiem z boku. To jest raz. Dwa, mam nawet podparcie elektryczne, tutaj wysuwane. Łącznie 12 kierunków regulacji fotela w każdą stronę, z elektryki tutaj. Jeżeli chodzi o miejsce nad głową, to zapytaliście, czy w kapeluszu można jeździć, czy trzeba zdjąć. Zobaczcie. Bąk w kapeluszu mieści się za kierownicą Jaguara i nawet jeszcze nie dotykam podsufitki. Dobra, jedziemy, bo Was zanudzimy tą statyką dzisiaj. O, a skoro wyjeżdżamy, to mogę Wam pokazać jedną rzecz, bo on ma kamerki 3D i oczywiście ma też taką kamerę, gdzie zobaczcie, jedziemy i możemy go sobie obracać i sprawdzać sobie. Nie? Zobaczcie. Fajny bajerek, nie? I ta kamera działa przy każdej prędkości, to jest najlepsze. W wersji Air Dynamic SE mamy też cyfrowe zegary. Tutaj te, o. One mają 12 cali i można je sobie też konfigurować. O, wyświetlacz i możemy sobie wygląd wyświetlacza ustawić. I możemy mieć jeden zegar na środku na przykład, tak? Tak, to wtedy wygląda. Możemy mieć mapę, wyświetlać sobie całą mapę. No, włączaj się. O, tak. Możemy multimedia wyświetlać po środku wtedy. No właśnie. I już pewnie zdążyliście zauważyć, że ma ten wyświetlacz, a raczej te przyciski haptyczne nowe na kierownicy, jedną wadę. Nie zawsze działają. O, teraz wygląd wyświetlacza, tak. Ja najbardziej lubię ten. 2 zegary po bokach, czyli klasycznie, a wtedy na środku mam wskazania komputera pokładowego. To jest jeszcze fajne, że tutaj możecie sobie z boku macie kamerkę 3D i możecie sobie, o, widzicie, wtedy Wam pokazuję. Patrzcie, super. A jak to wyłączę? A tym tak. A, tu mogę sobie dźwięk z czujników parkowania. O, teraz mam kamerkę z tyłu, teraz mam kamerkę z przodu, ale z przodu jest też taka na wprost, albo z przodu może być taka, która zbiera z 2 kamerek, z prawej i z lewej strony i robi się taki szerokokątny obraz. Mamy tutaj przy tym silniku P250 system start-stop, jak się zatrzymujemy. On sobie wyłącza silnik, ale nie mamy tutaj żadnego mild hybryda, nie ma tu żadnego dodatkowego akumulatora, nie ma tu żadnego dodatkowego silnika elektrycznego, w związku z czym jak zdejmuję nogę z pedału gazu, nawet jak jadę w trybie Eco, a czy teraz jadę w trybie Eco, o, tutaj mamy takie pokrętło, patrzcie, to pokrętełko też jest fajne, bo ono się, chowa. To jak jadę w tym trybie Eco i zdejmuję nogę z pedału gazu, to on nie wchodzi w żaden tryb żeglowania, nie wyłącza silnika spalinowego. Tylko kładę nogę na gazie i jadę, a nie czekam 3 sekundy, aż się włączy silnik, zapnie sobie bieg. Zobaczcie. Kładę nogę na gazie i jadę. Zdejmuję nogę z gazu. Kładę nogę na gazie i jadę. No teraz muszę hamować akurat. I to jest duża zaleta. Zobaczcie. Kładę na gazie i jadę. Zdejmuję nogę z gazu. Kładę nogę na gazie i jadę. Kładę nogę na gazie i jadę. No tak powinien działać samochód, nie? Ale w dzisiejszych czasach też nie jest to oczywiste. To tak brzydko wystaje tuż pod sufitki, a to są mikrofony, które zbierają głos, jak mówicie, przez zestaw głośno mówiący. A skoro jesteśmy przy dźwięku, no to zobaczmy, jak tutaj działa Music. Marek wysłał nam coś takiego i to sobie teraz puścimy, dobra? No stary się chyba zdenerwował na swoją żonę, że się tak drze, ale powiem Wam, że nie wiem, nie widzę najmniejszego sensu dopłacania 7 koła do tego wyższego Meridiana, bo ten po prostu gra tak, że normalnie biegają ciary
po plecach, po karku i tutaj po rękach. No po prostu wow! Wracając teraz do skrzyni biegów, o tym co mówiliśmy, że nie ma tutaj mild hybryda. Sama skrzynia to jest ten słynny ZF8 HP, który jest też stosowany na przykład w BMW, tylko tu Jaguar zrobił dla niego swoje oprogramowanie i do pracy samej skrzyni nie można mieć żadnych uwag. Wtedy, kiedy trzeba, redukuje bieg, wtedy, kiedy trzeba, wrzuca na wyższy. Na przykład jak poczuję, że jedziecie dynamicznie, zobaczcie, teraz mocniej wcisnąłem, zdejmuję nogę z pedału gazu, a on sobie zrzuca tak do 2200 obrotów, że znowu kładę nogę na pedale gazu i już mam dostępny moment obrotowy i on po prostu ładnie, swobodnie, bez konieczności redukcji zaczyna przyspieszać. I robi to naprawdę fajnie. I kurde, jedno jeszcze w tym aucie jest niesamowite. To jak Jaguar go wyciszył. Jedziemy teraz, zobaczcie, 99 na 90. Po prostu cichuteńko, nic nie słychać, ani silnika, ani szumów powietrza, ani tym bardziej wydechu. We wszystkich F-Pace'ach, jakie zamówicie, standardem jest napęd na 4 koła. I ten napęd sam Jaguar nazywa Intelligent Driveline Dynamics. Tak on się nazywa. I to jest napęd, który odróżnia od innych tego typu konstrukcji to, że jest zdecydowana preferencja tyłu. Mianowicie przy takiej normalnej jeździe, jak teraz delikatnie dodaję gazu, jak ta przepustnica w pełni się nie otwiera, to mam tutaj 90% napędu na tyle i tylko jakieś 10% na przodzie. Zobaczcie, dopiero jak on czuje, że jadę po rondzie, no to więcej wtedy tego napędu daje naprzód, żeby ładnie wyciągać ten samochód. No gdzie mi tu wyjechał? No więc w takich normalnych warunkach, kiedy jadę w trybie normal, delikatnie naciskam pedał gazu, jadę po prostu jak normalny człowiek, a nie jak porąbany, to aż 90% mocy i momentu trafia na tylną oś, a tylko 10% jest z przodu. Dopiero w momencie, kiedy samochód czuje na przykład, że jest ślisko, ale jeszcze nie ma uślizgu kół, albo wie, że za chwilę będę miał zakręt, albo że jadę bardziej dynamicznie, to więcej mocy przekazuje i momentu na przednie koła. Maksymalnie ten rozdział to może być nic na przodzie, 100% z tyłu, albo nic z tyłu i 100% na przodzie. Więc jest to taki w pełni działający stały napęd na 4 koła. Natomiast zawsze Jaguar podkreśla, że zawsze jest tutaj ta preferencja tyłu, czyli stara się ten komputer tak tym sterować, żebyście mieli więcej nadsterowności niż podsterowności. Sam układ kierowniczy, no bajka. Czuć tutaj Jaguara i to w tym takim sportowym wydaniu, że ten samochód naprawdę jak skręcacie kierownicą, to reaguje na to od razu. Czuć sztywność nadwozia dużą, to nie jest żadna pneumatyka, to jest standardowe zawieszenie i to, o co pytaliście i prosiliście, to zabierzcie ten samochód na płyty. Patrz, ciach, ciach. No w takich warunkach to się tak ładnie łamie, tak czuć taką sprężystość tego auta, zwinność, taki typowy jack szykujący się do skoku. O! Zdecydowanie bardziej nastawiony na sport niż komfort, ale jednocześnie przy tych 90 na godzinę bardzo ładnie wszystko tutaj wybiera. Zobaczcie, 9 dych jadę, drogą z płyt zrobioną, nic nie trzeszczy, samochód ładnie, tak nazwałbym to zawieszenie, wiecie co? Nie sztywnym, nie miękkim, nazwałbym je jędrnym. To co, skoro już tutaj jesteśmy, to sprawdzimy jego właściwości offroadowe, nie? Prześwit jest spory, bo wynosi jakieś 20 cm, więc nie ma co się obawiać, że coś urwiemy. No i bądź co bądź, jest to auto oparte trochę na technologii Land Rovera. Land Rovery chyba słyną z tego, że lubią się potaplać w błocie i pojeździć po piachu, nie? To teraz, patrzcie, mamy tak, informacje o nawierzchniach tutaj pokazuje nam nawet jak mam skręcone koła, na którą oś ile mam napędu. A teraz same tryby jazdy, to tak, tutaj nam się będą wyświetlali. Jest Eco, jest tryb deszcz, lód, śnieg, ale nie widzę tutaj żadnego trybu deszcz, lód, śnieg. Jest deszcz? Nie ma. Jest lód? Nie ma. Jest śnieg? Nie ma. Aktywować wspomaganie ruszania. Stała topa niespodziewana. Nie, no nie, daj spokój. Tryb dynamiczny. To jest bardzo dobry tryb do jazdy w terenie. Ło! No, zdecydowanie jest tu preferencja tyłu. Ja pitole! Ale i to jaka? Nic podsterowności, zero. Od razu zaczyna po prostu mielić tylnymi kołami i pięknie wchodzi w slajd. Ja nie mogę. Żeby nie było, to jeździmy rocznym egzemplarzem, a nie jakimś najświeższym i ten egzemplarz ma już prawie 20 000 nalotu
O, tam chyba z 16 i zobaczcie, kurde, że tutaj w tym wnętrzu nic nie trzeszczy. Nie skrzypi, nie stuka i nie puka. To co, może podjedziemy pod jakąś górę? Co, silny? Oj nie, nie będę tu podjeżdżał nim. Nie? Nie będziemy niszczyli samochodu. A tu podjedziemy? Tu stromo dosyć? O, patrz. O. No nie, no takie warunki to dla tego auta to jest pestka, słuchajcie. O, już jesteśmy. Nie będziemy niszczyli samochodu. Szokujące. Bardzo sprawny w terenie ten napęd na 4 koła, naprawdę, przynajmniej w takich warunkach. Wiadomo, że takiego F-Pace'a nie kupicie po to, żeby jeździć nim w teren, ale chodzi o świadomość, że możecie. Jak sobie na przykład, nie wiem, strzeli wam do głowy jechać gdzieś na biwak w lesie, ciągnąć za sobą przyczepę 2 tony 400, to możecie F-Pace'em to zrobić. Podkreślam ten montaż tego, że to nic nie skrzypi tutaj po tych 17 tysiącach i roku użytkowania, mimo że to jest auto prasowe, ponieważ wiele pytań, jakich zadawaliście u mnie na Instagramie, dotyczyło właśnie jakości wykonania. Bo jak ktoś ma przedliftowy egzemplarz, to podobno różne rzeczy się tam działy. A tu zobaczcie, znowu 90 na godzinę. I zobaczcie, kurde, bardzo ma fajne zawieszenie. Zdecydowanie w kierunku takiego właśnie sportowego, ale w umiarkowany sposób. Nadal pozostaje komfortowe, wystarczająco, żeby Was nie zamęczyło, a jednocześnie po prostu czujecie wszystko, co dzieje się z kierownicą i z zawieszeniem i wiecie, gdzie skręca. No i do tego dochodzi ten jaguarowy układ kierowniczy, który ja bardzo lubię. I teraz sprawdzimy, ile będzie zużywał paliwa, bo o to też pytaliście. Czy jak kupicie benzynę w ciężkim samochodzie dosyć, bo jak go tutaj jak usiądzie obok Was żona, jak z tyłu dzieci, jak będą z tyłu bagaże, no to on będzie już koło 2 ton, a nawet ponad 2 tony ważył. I pytaliście, jak to wtedy będzie na przykład ze zużyciem paliwa. Więc dzisiaj zużycie paliwa też sprawdzimy, też zbadamy. Z moich 2-dniowych doświadczeń z tym samochodem, gdzie pojechałem 2 razy do Warszawy i wróciłem do Grodziska, wynika, że takie średnie zużycie paliwa, tu po mieście, tu autostradą, tu ekspresówką, tu trochę bocznymi drogami, musicie się liczyć z takimi 9 litrami. Natomiast jest bardzo istotna jedna rzecz. Bak w tym aucie ma 82 litry pojemności, a nie jakieś 55, 60 czy nawet 70, jak zdarza się w innych samochodach. 82 litry. To 82 litry, nawet przy tym, jak będzie Wam dychę palił, jak będziecie szybciej i dynamiczniej jechali, to słuchajcie, starcza Wam na 800 km. Natomiast bocznymi drogami, jak się jedzie do tych 90, to macie o takie zużycie paliwa, nie? 7,5-7 litrów. Przy 120 zaraz zobaczymy, jak to będzie na ekspresówce. No dobra, to się rozpędzamy do 120. Włączamy set and let's go. No dobra, i tym sobie resetujemy, tak? Ciach, podoba mi się to, że ten komputer pokładowy ładnie tutaj wszystko wyświetla. I dystans przejechany, i średnią prędkość, i zużycie paliwa. I zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało. I bardzo ładnie jest wyciszony. Podoba mi się to, że naprawdę szumy nawet powietrza tutaj przy tych 120 są znikome. Nie słychać szumu opon, nie słychać silnika, nie słychać wydechu. Jest tak, jak w Jaguarze być powinno. No i przy takich 120 na godzinę, przy stabilnej prędkości będziecie mieli zużycie na poziomie 8,5 litra, może 8, jak będzie lato, a jak będziecie jechali 140 na godzinę autostradą, to będzie to bardziej 9 litrów. Na średnią taką w codziennym użytkowaniu musicie liczyć, że będzie to między 9 a 10 litrów, jeżeli jeździcie dynamiczniej, około 11. Ile trzeba za to zapłacić? Benzyna, ta mocniejsza, którą jeździmy, w tej wersji Air Dynamic SE wyjściowo kosztuje 320 tysięcy złotych. Nie mało, ale samochód jest już naprawdę bardzo, bardzo dobrze wyposażony, ponieważ ma tę skórzaną tapicerkę, ma elektrykę i to te 12 kierunków regulowania, łącznie z pompowanymi boczkami, bo to mogę sobie tutaj zrobić i wysunąć podparcie pod uda. Ma też LEDowe reflektory, ma dużo systemów bezpieczeństwa, dopłacić w zasadzie trzeba tylko za aktywny tempomat i chyba system rozpoznawania znaków. Nie, przepraszam, system rozpoznawania znaków ma już w standardzie. Podobnie jak autonomię hamowania, podobnie jak czujniki martwego pola i parę innych rzeczy. Więc naprawdę jest świetnie wyposażony. Dorzucić wystarczy parę fajnych elementów, takich jak ten Meridian, polecam Wam go. Nie tego najdroższego, ten za 3000 zł jest wystarczający. Możecie sobie dokładać tam, jak Wam będzie się pasowało. Nie to, tylko wziąć drewienko i wtedy drewienko jest albo takie darmowe, albo drewienko takie za 2000 zł. Więc możliwości konfiguracyjnych jest dużo. Ten egzemplarz tak skonfigurowany, jak tutaj widzicie, któremu niczego nie brakuje, bo ma nawet elektrykę tylnej klapy, 340 tysięcy złotych cennikowo.
Ale z ciekawości zrobiłem sobie konfigurację maksymalną. Wszystko, co można dorzucić do tego samochodu. Łącznie z jakimiś podświetlanymi listewkami w bagażniku, łącznie z elektrycznym hakiem, łącznie z tą luksusową tapicerką Windsor. I wyszło mi, że pół bańki. Naprawdę. Można 4-cylindrowego, 2-litrowego F-Pace'a wyspecyfikować na $500 000 złotych. Tyle, że w środku wtedy bardziej Bentleya przypomina niż Jaguara. Robimy sprawdzian przyspieszenia. Według producenta to 7,5 sekundy. Się okaże, się zobaczy. 7,5 na dużego suba. Takie zawahanie drobne czułem na początku. 8,8 sekundy. I jedno mam jeszcze przypuszczenie, że trochę przekłamuję przez tę szybę. Więc podepniemy zewnętrzną antenę, która da nam bardziej wiarygodne wyniki. O. Tylko musimy ją przymocować. I gdzie? Pytanie. O, to jest fajne, że otwieram drzwi i sam wchodzi w P, czyli w parkowanie. No nie, ni ch**a. No powiem Wam, że jest problem ze sprawdzeniem tego 0-100 tak wiarygodnie, ponieważ co chwilę nam lata ten... O, widzicie? Zobaczcie, cały czas pokazuje jakąś prędkość, mimo że stoimy w miejscu. Widać to? A to z tego względu, że tak, ta szyba jest o ograniczonej przepuszczalności światła, czyli też blokuje trochę dostęp satelitów. Z drugiej strony na zewnątrz nie mamy gdzie przymocować anteny, tak żeby ona była w tej pozycji, czyli ładnie zbierała, bo nigdzie nie ma takiego stalowego elementu, gdzie by się trzymał ten magnes. Więc jest to tak nie do końca wiarygodny ten wynik. No. Natomiast moim zdaniem on też za bardzo przeciąga 8,8, 8,9 i to są porównywalne wyniki, natomiast moim zdaniem on też za bardzo przeciąga te biegi, bo wkręca go na 6500 obrotów, a spróbuję teraz pojechać jeszcze manualnie. Osiem i 6. Już lepiej. Naprawdę, przy manualnej zmianie wyszło troszkę lepiej. Niemniej, jest to ta sekunda gorzej, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego ustrojstwa. Natomiast jeżeli chcielibyście szybciej jeździć sobie swoim Jaguarem F-Pace, to macie na przykład dostępną hybrydę, taką plug-in, która ma 400 koni mechanicznych i robi setkę w 5,3 sekundy. A jak chcielibyście jeszcze szybciej, to macie F-Pace'a dostępnego z silnikiem 5-litrowym V8, który generuje 550 koni i podobno wtedy w 4 sekundy robi setkę. No dobra, to podsumowanie zacznę od Waszych pytań, bo były dwa takie. Jak byś go ocenił, mając za punkt odniesienia niemiecką konkurencję? Drugie, podobne, wiele osób kupuje w tej cenie Merole, BMW czy Audi. Czy warto złamać schemat dla Jaguara? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale są takie marki, które z przyjemnością chcielibyście kupić naprawdę bardzo, bo bardzo Wam się podobają, ale jednak się boicie. To jest na przykład Alfa Romeo. Każdy chciałby mieć Alfa Romeo, ale się boi. I to jest Jaguar. Każdemu kiedyś się podobały albo teraz podobają Jaguary, ale kręci nosem i mówi nie, bo się boi. Nie się boi, tylko nie może, bo... To wiecie co? To dzisiaj jest ten moment, kiedy naprawdę powinniście zaryzykować i zdobyć się na tę odwagę. Z kilku względów, bo w tym samochodzie w wyjątkowy sposób połączono a. design, on jest po prostu inny niż wszystkie. b. praktyczność, ten wielki bagażnik, dużo miejsca z tyłu, wszystko to intuicyjne w obsłudze. 3. świetne właściwości jezdne, bo on jeździ naprawdę bardzo dobrze. 4. rewelacyjną jakość wykonania, po prostu zaskakującą, nie spodziewałem się tego. I 5. rzecz, te nowoczesne technologie, które działają i jeżdżę nim 3. dzień i nic tutaj jeszcze się nie zawiesiło, nie zepsuło, nie wyświetlił się żaden błąd, więc póki co to działa. Samochód ma rok i ponad 16, prawie 17 tysięcy kilometrów. Więc celowo teraz założę kapelusz. Jaguar, chapeau bas. Jestem bardzo zaskoczony tym samochodem, to po pierwsze.
I to już nie jest tak, że to jest bardzo dobry Jaguar. To jest po prostu bardzo dobry SUV.